Minivan. Na sam dźwięk tego słowa większość normalnych mężczyzn z automatu staje się impotentami. Nie są ani ładne, nie są szybkie, nie są mocne, nie dają radości z jazdy. Nie ma co się dziwić, że zostały wyparte praktycznie całkowicie z rynku przez SUV-y. Ale ostały się niedobitki. I niektóre z tych niedobitków są naprawdę, no całkiem. Takie jak ten. Ford S Max. Co jest w nim takiego wyjątkowego, że postanowiliśmy Wam go pokazać? Minivana na karoserii? Ano to, że pomimo upływu 7 lat od debiutu wygląda naprawdę świetnie. Nie dobrze, po prostu świetnie. Moim osobiście zdaniem jest jednym z najładniejszych minivanów, jaki kiedykolwiek powstawał. W zasadzie to powiem, co się tak patrzą na mnie jak na że pomimo upływu 7 lat wygląda naprawdę dobrze. I bardziej nie jak minivan, a bardziej jak kombi. Bo jak sobie spojrzycie na niego z boku, to widzicie, że taki podwyższony Ford Focus w kombiaku, de facto. Druga nietypowa jak na minivana rzecz, to jest taka, że możecie go sobie skonfigurować na wiele różnych sposobów. Macie na przykład do wyboru 7 rodzajów felg, od 17 do 19 cali. Macie 7 różnych tapicerek, macie 8 różnych kolorów. Macie też wersję ST-Line, taką jak my tutaj, która jest usportowiona i ma kilka dodatkowych akcentów, takich na przykład jak coś tutaj na zderzaku, jakąś dokładkę, przyciemniane szyby, czarne listwy wokół szyb, jakiś próg tutaj, napis ST-Line, parę takich rzeczy, których nie widać, jak na przykład utwardzone zawieszenie, żeby jeszcze lepiej się prowadził i tutaj spoiler z tyłu. No, w standardzie w ST-Line są 18-calowe felgi, ale za dopłatą można sobie nawet 19 tutaj strzeleć. A jeżeli Was zastanawia, jak to gabarytowo się przedstawia na tle na przykład Forda Kugi, to wygląda to tak, że macie 17 cm dłuższy samochód od Forda Kugi, 7 cm szerszy od Forda Kugi, tylko 6 mm, słuchajcie, jest wyższy od Kugi, nie, przepraszam, niższy od Kugi, ale najlepiej to jest z prześwitem, bo Kuga ma 13,5 do 14,5 zależnie od wersji prześwitu, a tutaj mamy, słuchajcie, 12 z kawałeczkiem centymetrów prześwitu. To oznacza, że różnica to jest między 1,5 do 2,5 cm tego prześwitu. Wow, no to jest tylko tyle. Między SUV-em a minivanem. Co jeszcze lepsze, możecie z niego zrobić a la SUV-a, ponieważ występuje również w wersji z dieslem, 190 koni mechanicznych i ma wtedy napęd AWD. Znaczy jest też z przednim, ale może być z napędem na 4. Nasza wersja to hybryda i to taka pełna hybryda, a to oznacza, że mamy tutaj rozwiązanie podobne jak w cholera jasna, że mamy tutaj w podstawie 2,5-litrowego wolno ssącego benzyniaka bez żadnego turbo, rzędowa czwórka, ułożona poprzecznie i ma tylko skromne 163 konie. Natomiast i chyba 200 Nm. Natomiast to nie wszystko, bo jak to w hybrydach bywa, oprócz benzyniaka jest tutaj też elektryk i ten elektryk ma 120 koni. I łącznie ta moc się nie sumuje niestety, ale i tak dostajecie solidne 190 koni i nie wiadomo ile newtonometrów, bo moment obrotowy tego silnika spalinowego i elektrycznego wskazywałby na to, że będzie 420 albo 440 tych newtonometrów, natomiast tyle ich na pewno nie ma. I to oczywiście połączone i sprzężone ze skrzynią ECVT bezstopniową. Jaką przewagę mają takie minivany nad SUV-ami? No oczywiście, wszyscy dobrze to wiemy. Praktyczność wnętrza. A, tu jest klamka, przepraszam bardzo. Zobaczcie, jak niska, jak duża jest klapa i jak niski próg załadunkowy w porównaniu z SUV-ami. Macie go w zasadzie na wysokości kolana, gdzie w każdym dowolnym SUV-ie to będzie gdzieś tu, na wysokości biodera. I proszę bardzo, w naszym wypadku mamy wersję 7-osobową, co doskonale tutaj widać, ponieważ są ukryte fotele w bagażniku, trzeba za nie dopłacić 8 czy tam 9 tysięcy złotych. Natomiast tego bagażnika, jak macie schowany ten tylny rząd w podłodze, jest aż 700 litrów. A w praktyce to 700 litrów wygląda tak, że wsadzacie 2 walizki i nie wypełniają nawet połowy tego bagażnika, bo jeszcze macie miejsce tutaj z przodu, jeszcze macie tutaj na 2 takie walizki, miejsce z tej strony, zobaczcie, dokładnie przebiegają w połowie, więc 4 takie walizy plus jeszcze jakieś plecaczki i te 700 litrów to jest tylko mniej więcej do tej wysokości, gdzie jak zamkniecie klapę, Jezu, ile to trwa, ta elektryka, to jeszcze wszystko widzicie przez tylną szybę. Zobaczcie, więc wieziecie 2 walizy wielkie
i wieziecie jeszcze psa bez najmniejszego problemu, który ma nawet miejsce, żeby się tutaj położyć. Fajna rzecz, jeżeli będziecie chcieli złożyć ten drugi rząd siedzeń, to robicie to po prostu cyk, przyciskiem i to każdy fotel odrębnie. I teraz macie, uwaga, 2200 litrów w przypadku wersji z dieslem i 2020 litrów przestrzeni ładunkowej w przypadku wersji hybrydowej. 2 metry sześcienne. Wow! Dobra, stawiamy trzeci rząd. Ciach. Oba postawimy. I tu macie teraz tylko 285 litrów. Ale to jest w miarę pionowe, więc i tak, jak się uprzecie, no to jedna taka walizka powinna tutaj wejść. Wchodzi? Wchodzi. Ewentualnie mniejsze. Więc dla 7 osób, tak, zamyka się. Więc jak jedziecie na przykład w 7 gdzieś na weekend, to wszyscy mogą sobie zabrać po jednej parze majtek, po jednej parze t-shirtów, po jednej parze koszulek i po jednej szczoteczce do zębów. Pytanie, czy Bąk da radę wejść na ten tylny rząd siedzeń. To musiałbym tak przesunąć, to też wtedy musiałbym pewnie przesunąć, nie? A to się przesuwa? A, przesuwa się. O, to chociaż tyle. Dobra, jak to postawię? Dobra, to teraz to. Jest easy entry. Czyli mam nawet dosyć wygodny dostęp tutaj. Dobra, nie ma co kłamać i oszukiwać. Dla dzieciaczków na niezbyt długą drogę, co się tam patrzysz na mnie tam od tyłu, ty łobuzie? Wygodnie będzie tutaj tylko dzieciom i raczej na tych krótszych dystansach. Nie ma tutaj isofixów, co trochę przeczy idei montowania fotelików, więc te dzieciaki powinny już być na tyle wyrośnięte, że będą mogły tutaj siedzieć tylko przypięte normalnymi, regularnymi pasami, one tutaj są. Jest cup holder dla jednego dzieciaka, jest cup holder dla drugiego dzieciaka. Tu się znalazło miejsce nawet na jakieś bzdetki dzieciaków, ale zadaliście pytanie, czy zmieści się w drugim i trzecim rzędzie cała ekipa karoserii. No więc tak, cała ekipa karoserii mieści się w drugim i trzecim rzędzie Forda S-Max Hybrid. Natomiast nie oszukujmy się, przez większość czasu będziecie korzystali z tego auta jak z 5-osobówki. I wówczas, jak sobie to wszystko tu przesuniecie, proszę bardzo, to macie no po prostu mnóstwo miejsca. A oprócz tego, że macie mnóstwo miejsca, to macie możliwość regulacji oparć w przypadku każdego z foteli. Tak? I to zobaczcie w ilu możliwościach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 pozycji pochylenia. Taka to już jest prawie leżąca, gdzie już możecie sobie kimę uciąć. Mnóstwo miejsca na stopy. Zobaczcie, nawet pies włazi za fotel, na którym ja przed chwilą siedziałem. Stoliczki w serii, więc macie tutaj półeczkę, możecie sobie włożyć tutaj jakiś kubeczek czy puszeczkę. Urus, błagam Cię, nic pokazać nie mogę, więc musicie mi uwierzyć, że tutaj jest nie tylko gniazdo zapalniczki, ale też gniazdo takie 230 V, które jest w stanie obsłużyć urządzenia o mocy 150 W. Nie ma natomiast, i to akurat szkoda, żadnego gniazda USB. Więc pozostaje Wam wpięcie ładowarki, na przykład z 4 takimi gniazdami do tego gniazda 230 V i wtedy macie 4 gniazda USB. Tutaj w tej wersji ST-Line jest taka specyficzna tapicerka, to wygląda trochę jak Alcantara, a to jak skóra, niemniej nie wiem, chyba nie jest naturalna i wszystko ma czerwone przeszycia charakterystyczne dla tej wersji ST-Line. Można mieć pełną skórzaną tapicerkę, ona kosztuje wówczas chyba dodatkowo albo 5,5, albo 9 tysięcy złotych, nie pamiętam, ale to jest mała różnica. Przyjemne jest to i fajne, że to jest miękkie, ładnie przeszyte, to jest miękkie, to nie jest ordynarny plastik, tylko taka wstawka, którą bardzo lubimy, czyli piano. Ono się nigdy nie rysuje, ono nigdy nie zostawiają na nim żadne ślady palców i ono się w ogóle nie kurzy. Jest bardzo dobre. Z przodu jest nie mniej praktycznie. Jeden schowek, tutaj wyłożony gumą, żebyście mogli, nie wiem, telefon położyć, klucze, jakieś graty. One nie powinny się przesuwać, bo to jest wygumowane. Drugi schowek na rękawiczki tutaj, dosyć też głęboki, no tam książki, jakieś puszki wejdą i tak dalej. Przyjemnym materiałem wyłożony. Zobaczcie, cały, nawet boczki i nawet góra, takim a la zamszem, czymś takim. Drzwi z przodu podobnej jakości jak z tyłu i to jest wszystko mięciutkie i przyjemne i estetycznie przede wszystkim zaprojektowane. To jest mięciutkie. Tutaj ta konsola środkowa ma ten plastik, tu jest zrobiona z plastiku, ale tu na przykład te bączki ma miękkie. Tu jest kolejny schowek, dosyć głęboki, wchodzi tam duży telefon, zamykacie i go nie widać. Albo możecie go tam po prostu taki otwarty trzymać. 2 gniazda USB.
Tu zobaczcie, jak fajnie rozwiązane. To wyjmujecie i macie normalnie na te największe kubki z Coca-Coli bardzo głębokie uchwyty, albo nawet na duże butelki, takie głębokie, żeby Wam się tu nie majtały. A jak macie płytsze, bo se espresso kupicie na stacji, to wsadzacie te gumowe wkładki i proszę bardzo, macie to wysoko. W drzwi tutaj bez problemu wejdzie duża butelka wody, mają głębokie kieszenie. Ten schowek tu, zobaczcie, z 2 półeczkami i ma 2 uchwyty. Jednym uchwytem otwieracie całość, i jest wtedy taki głęboki i duży. O, jest nawet popielniczka, czyli to jest pakiet dla palących. Wsadzacie popielniczkę i możecie jarać fajki, jak dzieci jadą z Wami z tyłu. Więc pod tym względem świetne. A tutaj jak za drugi uchwyt złapiecie, to się pojawia, o, taka ładna półeczka z wyściółeczką. Tu jest miejsce, żebyście mogli sobie jakiś przewód poprowadzić. Chociaż tutaj gniazda akurat żadnego nie ma, więc nie wiem, na kuta mielibyście przewód tutaj poprowadzać. I jeszcze, jakby tego było mało, to o tutaj za konsolą środkową jest kolejna półeczka, na której coś możecie sobie schować. Chusteczki higieniczne, kondomy czy cokolwiek innego. I tutaj jest jeszcze tak, schowek na okulary i lustereczko, przez które możecie sobie podglądać, co Wasze pociechy tam z tyłu robią, nawet w 3. rzędzie. O, wszystko. Mam bardzo szeroki kąt. Szkoda, że nie ma jeszcze takiej regulacji, żebym mógł je przekręcić w prawo albo w lewo, bo teraz widzę więcej, co się dzieje po prawej stronie, a nie po lewej. Wersja S-Max ma czarną, ciemną tą podsufitkę tutaj. To zobaczcie, jakie jest fajne. To się tak składa, ale to możecie sobie, o, dowolnie konfigurować, zależnie od tego, jak i gdzie świeci słońce, z której strony. Światełko jest, chociaż są to zwykłe żarówki, mogłyby już być tutaj LEDowe. A tu jakie są? Tutaj są już na szczęście LEDowe. W tej wersji, tu w naszym egzemplarzu mamy jeszcze szklany dach. On jest nieotwieralny, ale to ma też swoje zalety, ponieważ te mechanizmy tutaj są tylko od roletki, która go zasłania i dzięki temu nie ogranicza powierzchni nad głową. Natomiast sama pozycja za kierownicą jest taka bardziej jak w SUV-ie, czyli taka trochę wyższa. Natomiast widoczność rewelacyjna. Zobaczcie, jak duże są te okna pomiędzy słupkiem drzwi a słupkiem A, tym właściwym tutaj, nie? W standardzie dostajecie 8-calowy, ten ekran nie jest zbyt duży. To jest ten system fordowski Sync 3. generacji, no i wygląda typowo jak dla Fordów. Podoba mi się to, że w tej wersji hybrydowej nie ma w takich 100% 10-calowych, ogromnych, 12-calowych chyba nawet cyfrowych zegarów, tylko zostały jeszcze takie analogowy obrotomierz i analogowy prędkościomierz, ale mają te komputerki tutaj, jeden centralny, jeden po prawej, jeden po lewej, a drugi po prawej stronie. O, i tak to się przedstawia. I zobaczcie teraz na zasięg, zerknijcie. 841 km, a jest, no tak 3/4 zbiornika, niespełna jeszcze. 3/4 i 840. Jak go wczoraj odebraliśmy i był zatankowany do pełna, a ma 65 litrów zbiornika paliwa, to pokazywał 1300 km zasięgu. No i ta grafika, o, to wygląda tak. Ale pal licho z grafiką, najważniejsze, że obsługa tego jest intuicyjna. Macie odrębny panel tutaj do sterowania do sterowania klimatyzacją, tutaj sobie zmniejszacie, zwiększacie temperaturę, fizyczne przyciski do ogrzewania zydli, w opcji jest nawet wentylacja, Sony jest opcjonalny. W standardzie dostajecie zwykły system grający, ale też już gra dosyć przyzwoicie. Jeżeli chodzi o obsługę, no to tutaj, o, proszę bardzo, jest wszystko po prostu intuicyjne. Dobra, zobaczymy przez cały test, a będzie przecież i 0-100 robione i trochę dynamiczniej pojedziemy, jakie będzie średnie spalanie. O, teraz na przykład tylko na elektryce sobie wyjeżdża, proszę. Ale pierwszy moment taki wciśnięcia tego gazu to jest taki zryw. Wręcz, no może nie jak w elektryku, ale to jest ewidentnie zasługa dosyć mocnego motoru elektrycznego, bo tylko on ma 220 Nm. Oczywiście po przekroczeniu 20 czy 30 km na godzinę ten efekt całkowicie znika, no bo samochód już musi wtedy więcej ciągnąć tego, no, towaru. Generalnie widać, że to nie jest samochód z tego czy z zeszłego roku, no bo to 7-letnia konstrukcja i tutaj niewiele się podczas faceliftingu zmieniło, ale jednocześnie jest to bardzo czytelne wszystko, bardzo intuicyjne, bardzo praktyczne. Jadąc macie poczucie ogromnej przestrzeni. Widoczność jest rewelacyjna. Ta przednia szyba, która jest tak mocno pochylona, ale jest, kurde, sama ona ma ze 2 metry kwadratowe.
Bardzo duża tylna szyba, widzę wszystko, mimo że silnego centralnie, to jeszcze wszystko widzę po bokach, co tam się za samochodem dzieje. Więc miejsce pracy kierowcy, no takie bardzo przyjazne, o tak bym je nazwał. Kierownica nie jest pochylona, tak jak czasami bywa w vanach, że ona jest wręcz, o, tak leżąco, tylko jest normalnie jak w samochodzie osobowym. Po łacie tutaj to całe, na szczęście bardzo ładnie wykończone, plastik jest dopiero gdzieś tam, tutaj tak jak wcześniej wspominałem, jest to miękkie. No generalnie takie super uczucie przestronności, większe niż w niejednym SUV-ie. Jak na tak duże auto, ma bardzo czuły układ kierowniczy. W takim sensie, że wiele samochodów tego typu w ogóle izoluje Was od tego, co dzieje się z przednimi kołami na drodze. Ale już pierwszy S-Max słynął z tego, że świetnie skręcał i miał świetne zawieszenie i pod tym względem absolutnie nic się tutaj nie zmieniło. Dalej doskonale czujecie, jak kręcicie kierownicą, co tam dzieje się z przednimi kołami. I to jest przełożenie po prostu od razu. Nie to, że chwilę czekacie, tylko dobrze wiecie, że zrobicie najmniejszy ruch kierownicą, a koła przednie zareagują. Zobaczcie, to są niewielkie ruchy, a samochód już zaczyna się ruszać. A z drugiej strony cały czas macie nad nim pełną kontrolę. Wyprzedzanie, wciskacie mocniej, tak do połowy i zwróćcie uwagę, co się dzieje. 4000 obrotów i nagle wskazówka obrotomierza spada, ponieważ ma wirtualne biegi i w momencie, kiedy nie z pełną mocą, czyli właśnie tak do połowy tylko wciskacie pedał gazu, to on sobie tymi biegami wirtualnie oczywiście, ale je sobie zmienia. Obniża sztucznie obroty silnika po prostu. Więc jak mu tak dodajecie tego gazu stabilnie, ale połowę, a nie całkowicie, to on sobie te wirtualne biegi zmienia, żeby ograniczać obroty silnika, żeby było wrażenie, jakby te biegi zmieniał automat. Natomiast jak dacie mu wpalnik, o, to zobaczcie, już nic takiego się nie dzieje. Już nie ma zmiany biegów, ponieważ w pełni wykorzystuje moc i z silnika spalinowego, i z elektrycznego. Ale jak to auto się prowadzi, jak ono skubane wybiera te nierówności, jak ono w zakręty wjeżdża. I ja pitole! Niestety nie zobaczycie tego nawet na zdjęciach, ponieważ samochód ekipy był na tyle słaby, że nas nie dogonił oraz nie był w stanie wejść z taką prędkością w zakręt jak my. Ale naprawdę tak jest. To jest przewaga tego samochodu. Wiem, że mnie poniosło, ale to jest niebywałe, jak tutaj jest połączony komfort w minivana, taki typowy komfort minivana z nieprawdopodobnym prowadzeniem. To jest wow, to jest wielkie wow po prostu. Zawieszeniowo, jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to nic się nie może równać z tym samochodem, nawet droższego w tej klasie, a nawet wśród SUV-ów. Oczywiście jasno i otwarcie sobie trzeba powiedzieć, że to nie jest samochód sportowy, bo on nawet nie występuje z takim silnikiem jak kiedyś. Była taka wersja 2-litrowa bodaj, 2,5 litra miała, przepraszam bardzo, benzynowy silnik i 225 koni. I nawet występowała z napędem na 4 koła i tam faktycznie tych emocji było ciut więcej. Tutaj emocji z takiej jazdy, z przyspieszania nie ma i nawet szczerze mówiąc tego hybrydowego całego napędu nie chce Wam się dusić. Jak kupujecie takie auto, to zależy Wam przede wszystkim na to, żeby było ekonomiczne. Po co zatem zbudowano takie zawieszenie i układ kierowniczy? Po pierwsze, dlatego, że to jest część po prostu historii i w pewien sposób legendy Forda, że zawsze robił świetne układy kierownicze, miał doskonałych inżynierów od tego i świetne zawieszenia. Natomiast druga rzecz, no jednak jak jedziecie, nie wiem, 130-140 z dzieciorami i wchodzicie w zakręt, to fajnie jest mieć pewność, że samochód to wytrzyma, że nawet jeżeli na górskiej drodze przegniecie pałę na jakimś zakręcie, to że wyjedziecie cało. I dokładnie ten samochód daje takie poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o prowadzenie, a sami dobrze wiecie, że rzadko z minivanami tak było, ponieważ miały wysokie środki ciężkości, ponieważ miały fatalne układy kierownicze, bo nikt nie dbał o to, żeby to zawieszenie było na tyle dobre, że utrzyma Was w zakręcie, bo tam chodziło tylko o to, żeby było miękko, a tutaj osiągnięto genialny kompromis, po prostu, nie bójmy się użyć tego słowa. No poszaleliśmy trochę i co? No średnie spalanie mamy 7,6 litra. Trochę przeszarżowaliśmy. To, co mi się podoba w tym układzie hybrydowym, to, że pracuje bardzo miękko, że w ogóle nie czuć, kiedy załącza się silnik spalinowy,
że potrafi dłuższy kawałek nawet przy przyspieszaniu pojechać na elektryce, że ta skrzynia ma tak naprawdę dwa oblicza. Jedno takie, w którym zmienia sobie te biegi wirtualnie, jak jedziecie oszczędniej, drugie wtedy, kiedy wykorzystuje pełną moc układu z silnika i spalinowego i elektrycznego. Po prostu odbywa się to wszystko tak płynnie, że z punktu widzenia użytkownika, czyli kierowcy, jest to wręcz niezauważalne i jego nie interesuje to, jak jedzie. O, teraz na przykład sobie przyhamuję, a chcę dynamiczniej wjechać, od razu się załącza silnik spalinowy i ja tylko to słyszę. O, Biedronka. To jak Biedronka, to sobie sprawdzimy ten system, czyli parkowania. Równoległe to jest jakie? Poczekaj, prostopadłe do jezdni. Dobra, równoległe. Po której stronie? Szukanie miejsca parkingowego z lewej strony. Jedź do przodu. Użyj kierunkowskazu, aby wyszukać z prawej. Ok, czyli teraz z lewej będzie szukał, tak? O! A, teraz już znalazł, tak? Znaleziono miejsce. Puść kierownicę, włącz bieg wsteczny. Przywali w Peugeota? Łóżki urna, ty spokojnie. Jezus Maria, boję się, no hamować zaczynam. Zobaczcie, jak blisko jest tam przy tej Skodzie. Zaraz ją przeora. Kuźwa. Co no? Nie, może on czuje, że pasażera nie ma obok mnie i że tam nie ma pasażera. Zobaczcie, jak on zaparkował. O, wyjeżdża sam. Znowu kręci sam. A nie, poprawia się, przepraszam bardzo. Zatrzymaj się, włącz bieg wsteczny. Okej. Idzie do tyłu teraz. O, zobaczcie, tu widać te linie. Dobra, teraz się... Nie, to... Poprawił się teraz. Uff. No i teraz można wysiąść sobie z jednej i z drugiej strony. Zakończono. No jak zakończono? No jedzie mi dalej, no. Działa. Trzeba tylko nadzorować, lekko jednak tam przyhamowywać go. Chyba że się nie przyhamowuje, on to zrobi sam, ale robi to skubany tak szybko i tak pewnie, że z lekka się zesrałem. No dobra, to teraz zużycie paliwa na drodze ekspresowej. Tu mamy drugi komputerek pokładowy. Najpierw się rozpędzimy do kilometrów 120 na godzinę. Dawaj, 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 dawaj. O, patrzcie, jeszcze prawym pasem wyprzedzimy Volkswagena Polo. O, idealnie. Włączymy się do ruchu. 120. Resetujemy. Jeżeli chodzi o systemy wsparcia kierowcy, no to mamy tutaj oczywiście system autonomicznego hamowania, aktywny tempomat, który sam sobie przyspieszy i sam sobie przyhamuje. Jest kontrola pasa ruchu, natomiast ona nie utrzyma Wam w tym wypadku tutaj samochodu pośrodku pasa ruchu. Jedynie jak dojedziecie do linii, to odbije kierownicą. Więc cały czas jednak zalecane, żebyście te łapy na kierownicy trzymali i kontrolowali samochód. On Wam pomoże w jakiejś tam skrajnej sytuacji. Zużycie paliwa, proszę bardzo, 5,5 litra. I z naszych obserwacji, nie tylko moich, ale też Silnego i Michała, którzy jeździli tym samochodem, wynika, że te 5,5 litra przy 120 na godzinach to jest takie normalne zużycie. I jak będziecie traktowali go łagodnie, jeździli po bocznych drogach albo jeździli 100-110, to bez problemu uzyskacie 5 litrów. Tylko oczywiście bez gwałtownych hamowań, przyspieszeń i tak dalej. Jazda autostradą stabilna 140-150 to 6,5 litra. Dobre wyniki? Moim zdaniem, jak na samochód, który 2 tony prawie waży i jest obszernym 7-osobowym minivanem, to są zajebiste wyniki, a nie dobre. 6,5 litra przy 140, 5,5 przy 120, 5 w normalnym użytkowaniu, 6 w mieście, a naprawdę w tylu bez problemu się zamykacie w tym samochodzie? No to wow. To teraz pytanie, czy do setki ma tyle, ile podaje producent. 9,8 sekundy. Nie jest to wybitny wynik jak na współczesne czasy, natomiast nie jest to też wynik, którego trzeba się wstydzić w tego typu samochodzie. Procedura startu. Zaraz znowu odpadnie. Wkręcił się na 5,5 tysiąca obrotów. 9,8 sekundy. A ile powiedziałem, że jest fabrycznie? 9,8 sekundy. Dziękuję za uwagę. Bez najmniejszego problemu, bez żadnych trybów sport, bez kombinowania i cudowania zrobił 0-100 w 9,8 sekundy. Tyle, co podaje fabryka. Dobra, to teraz tryply. Patrzcie, włączam tryply. I jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to on wyraźnie zaczyna hamować i odzyskuje sobie energię. Doładowuje sobie w ten sposób tę baterię, która tutaj jest, a ona ma 1,1 kWh. Tyle energii mieści netto.
i naprawdę czuć to zwalnianie. Może to naprawdę fajnie działać jak rekuperacja, jak jesteście w mieście nawet. Wow! I co chciałem jeszcze powiedzieć? Asystent kierowcy? Nie. Gdzie to jest? A propos tej rekuperacji całej, to zobaczcie. O, tutaj macie na przykład taki znaczek. Pokazuję Wam, kiedy się ładuje. Zobaczcie, wrzucamy D. Tak? I pokazuję, ile mogę zahamować pedałem hamulca, żebym sobie doładowywał, tak? Baterię, a nie żebym hamował fizycznym hamulcem. Jak wrzucę sobie L-kę, to uwaga, zdejmuję i zobaczcie, tu się odbywa ładowanie generatorem z pełną możliwą dostępną mocą, nie? Jak głębiej wcisnę, o, to już widać, że się włączył hamulec ten fizyczny, czyli klocek na tarczy zaczął pracować. A podczas przyspieszania, patrzcie, dopóki mam niebieskie, to jadę tylko na elektryce. Ciekawe, do jakiej prędkości tak się rozpędzę, nie? To już jest max. Ale to jest fajne. Jeszcze nie włączył się silnik spalinowy. 40 na godzinę. Już zapitalam. Już zapitalam 50 na godzinę. Mogę troszkę więcej. O, uwaga. O, i jeszcze, i zobaczcie, było troszkę z górki. O, i teraz się włączył silnik spalinowy też i jadę w trybie hybrydowym. Ale fajnie, też z tym trenerem rzeczywiście można jeździć i łatwo sobie wtedy wykształcić ten nawyk właśnie ekonomicznego przyspieszania. A teraz pogadajmy o cenach, bo zapytaliście, czy warto kupić tak drogiego Forda i czy jakość w tym Fordzie idzie za tą ceną. Bo wyjściowo kosztuje 180 chyba 6 tysięcy złotych hybryda. Za trzeci rząd siedzeń musicie dopłacić 7300 zł dokładnie. Sprawdziłem, czyli to jest dokładnie w połowie między 6500 a 9000. Plus parę tam jakichś dodatków do tej wersji ST Line i lądujecie z ceną za taki konkretny egzemplarz jak ten, gdzie już jest trochę lepiej wyposażony, gdzie już macie elektrykę, gdzie już macie LEDy, gdzie już macie nawigację, no gdzie już jest sporo tych barierów. Jakieś 200-210 tysięcy złotych. I uważam, jeżeli mam być całkowicie szczery, że to jest bardzo dobra cena za ten samochód i jest wart każdej złotówki na niego wydany. Po pierwsze, jest minivanem, ale jednocześnie jeżeli chodzi i o wygląd, i o prowadzenie, i o jakość resorowania w nim, czy tego zawieszenia, to nie jest to minivan w tym znaczeniu. Nie czujecie się w nim po prostu jak podstarzały tatusiek z bandą bachorów, który musi sobie na drzwiach wypisać: przestałem uprawiać seks w 1990 roku i pozostał mi już tylko minivan. To nie jest auto, które kupujecie z konieczności. Ten samochód warto kupić nawet w momencie, kiedy po prostu interesuje Was motoryzacja. W momencie, kiedy macie dużą rodzinę i zależy Wam na tym, żeby ta rodzina miała wygodnie, ale jednocześnie chcecie odczuwać jakąśkolwiek satysfakcję z prowadzenia samochodu. A choć to wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, to auto daje dziwną satysfakcję przede wszystkim z jeżdżenia nim po zakrętach. Nie jest najszybsze, nie jest mistrzem prostych, nie będziecie nim pierwsi na skrzyżowaniu, ale będziecie z niego w cholerę zadowoleni i to jest w nim chyba najcenniejsze.